Człowiek od tysięcy lat zastanawiał się, jak jest tam w kosmosie. Do niedawna było to miejsce dla bogów, aniołów, istot pozaziemskich, no i dla pana Twardowskiego, który nogami obiema sam siedział na księżycu o złoto-srebrnym licu. Od ponad pół wieku nie musimy uciekać się do wyobraźni i fantastyki. Ludzie także przebywają w przestrzeni kosmicznej, ale ciągle tylko nieliczni mogą to zrobić osobiście. Dlatego tak ciekawi jesteśmy doświadczeń pani Nicole Stott, amerykańskiej astronautki, która spędziła tam ponad 100 dni. Nieliczni mieli okazję, szanowni państwo, ale też nieliczni mają okazję, żeby o tym posłuchać bezpośrednio. Nicole Stott, amerykańska astronautka, inżynier lotnictwa i malarka przed państwem. Jest mi bardzo miło. Pytanie, od którego chyba nie sposób nie zacząć. Jak tam jest? Zimno? Duże to jest wszystko? Ciemno? Yes. Just that? It's wonderful. Jest cudownie. And it was, I had very high expectations of what it would be like. Miałem bardzo duże oczekiwania, jak to będzie. All of them were exceeded in a very positive way. I wszystkie moje oczekiwania zostały mocno przekroczone w sposób bardzo pozytywny. And it is dark sometimes. Rzeczywiście czasem and it jest is very cold sometimes. No. But inside of our space station and our spacecraft, it's like being here, except you could float. W naszej stacji kosmicznej, czy też w pojeździe kosmicznym jest naprawdę tak wygodnie jak tutaj, oprócz tego, że się unosimy w powietrzu, bo nie ma grawitacji. O to unoszenie jeszcze zapytam. Natomiast zanim... Jesteś malarką. Malowanie obrazów zajmuje dużo czasu, tak się domyślam. A czytałem w wielu relacjach astronautów, że mówili, że w zasadzie, będąc w kosmosie, wolnego czasu nie ma. Że wszystko jest rozpisane co do minuty, a jak człowiek ma już ten swój czas na odpoczynek, to jest tak zmęczony, że po prostu jedyne na co ma ochotę, po prostu się położyć i zasnąć. We are very busy on the International Space Station. Rzeczywiście na stacji międzynarodowej jesteśmy bardzo zajęci. And our day is planned out down to like 5-minute blocks for the 10 hours that we work. Bardzo rozplanowany, te 10 godzin pracy jest podzielone na takie bloki aż do 5 minut. Wszystko jest rozplanowane bardzo mocno. But one of the most wonderful things about living and working on the space station is that you're living there too. No ale na stacji kosmicznej się żyje i pracuje, że również się tam właśnie żyje. So in your spare time, which you do have, we have time in the morning before going to work. We have time, like little breaks throughout the day with our meal times and things, and then at the end of the day before bed. Więc tego czasu wolnego trochę jest przed śniadaniem, czy przed pójściem do pracy. W ciągu dnia są również krótkie przerwy, są również możliwości spożycia posiłków i też jest trochę czasu. No i przed pójściem spać też jest czas. And I think what you'll find is that while you might be tired, you are in this place that is so special that most of the time what you'll do in your spare time is be in front of one of the windows. Ale ponieważ jesteśmy w miejscu zupełnie specjalnym, to tego zmęczenia się nie czuję i przeważnie właśnie to specjalne miejsce wykorzystujemy w ten sposób, że patrzymy przez okienka. Czy to miejsce, w którym się zasypia, czy to miejsce, w którym się śpi, to jest miejsce, gdzie są okna i można przyłożyć głowę, chciałem powiedzieć, do poduszki, a w zasadzie poduszka jest przywiązana do głowy. Chodzi mi o to, że można się położyć, mając widok na ziemię?
On the space station, each crew member has their own sleep compartment, their own crew compartment. It's about the size of a phone booth. Każdy tutaj na stacji kosmicznej ma swoją kajutę do spania, która jest wielkości budki telefonicznej. Which really is the perfect size for what you need there. Your sleeping bag is stuck up on one of the walls and your personal belongings and a computer maybe around you. Co jest wystarczającym miejscem, bo tam śpiwór się mieści, śpiwór jest przypięty do ściany, no i jeszcze jest trochę miejsca na rzeczy osobiste, no i komputer. But sadly, there are 6 crew compartments, and 4 of them do not have windows, and 2 of them do. 2 of them in the Russian segment have windows, but they usually have a cover on them. To jest tak, że jest 6 tych przedziałów dla załogi, 4 niestety nie mają okien, 2 w tej rosyjskiej części mają okna, ale przeważnie te okna są zasłonięte. Żeby było sprawiedliwie. Just to make it clear. Yeah, so to sleep, because you know we travel around the Earth every 90 minutes. So every 45 minutes we get a sunrise or a sunset. To jest też praktyczny powód, dlatego że stacja okrąża Ziemię co 90 minut i tych wschodów i zachodów słońca w ciągu doby mamy 16. So 16 times a day, a sunrise and a sunset, which if you were trying to sleep, that would be a little bit difficult. Co właśnie ta ilość wschodów i zachodów 16 mocno utrudniałaby nam spanie, gdybyśmy jeszcze widzieli, co się dzieje na zewnątrz. But my guess is that the cosmonauts that are sleeping in those crew quarters are probably spending as much time as they can before they go to sleep looking out the window. Ale ci kosmonauci w rosyjskiej części, którzy mają tę możliwość, to na pewno patrzą przez okienka jeszcze przed zaśnięciem. Co takiego jest za tymi oknami, że tak chętnie tam spoglądacie? Wow. I think before you go to space, you look at the videos, you look at the pictures of Earth from space, you talk to your colleagues who have flown before to try to get an idea what it's going to look like, what it's going to feel like. Zanim się na tą orbitę udamy, to rozmawiamy na pewno z kolegami, którzy nam opowiadają, jak tam było, oglądamy sobie zdjęcia, oglądamy wideo, żeby jakoś sobie to wyobrazić. But, like so many things, I think nothing prepares you for what it really is. When you get to see it with your own eyes, when you get to not just see it, but I think feel it with your own heart, maybe, it's overwhelmingly, impressively beautiful. Ale nic nas naprawdę nie przygotuje do tego, jak to naprawdę jest, kiedy to widzimy własnymi oczyma i również odczuwamy całym własnym organizmem, naszym sercem również. Jest to coś zupełnie niesamowitego, niesamowicie pięknego. And I think the thing that impressed me the most was, first of all, you recognize that, wow, that's a planet. We live on a planet, and it's just glows. It's all of the colors that you know Earth to be. It's like you've turned the brightest light bulb on that's been painted with all those colors, and it just glows. Day or night, it is glowing. I to, co naprawdę robi bardzo duże wrażenie, no po pierwsze widzimy, że to jest planeta. Rzeczywiście odlecieliśmy z planety. Ta planeta świeci, ta planeta błyszczy, tak jakbyśmy pomalowali jakąś żarówkę bardzo różnorodnymi kolorami i włączyli duże światło. I takie to wrażenie robi. Pytam o to dlatego, że oprócz tego, że latasz w kosmos, co nie jest standardowym zajęciem, jesteś inżynierem lotniczym, co też nie jest zbyt często spotykanym zawodem, jesteś też malarką. I zastanawiam się, czy to, że miałaś okazję być w takim miejscu, czy to jakoś zmieniło twoją wrażliwość na otaczający nas świat? I think you can't go to a place like that and not be changed in some way. Na pewno się nie da polecieć w takie miejsce i nie zostać zmienionym przez to, że się tam poleciał. And one of the things that, excuse me, that all astronauts have in common is this experience with seeing the Earth from space. Wszystko, co wszyscy astronauci, którzy polecieli, czy kosmonauci, mają jedną rzecz wspólną. Mają to doświadczenie, że widzieli Ziemię spoza
Ziemi, czyli z przestrzeni kosmicznej. And it becomes much more than just realizing that we live on a planet. It's much more than the beauty of what you're seeing out the window. To nie tylko to, że zdajemy sobie sprawę, że wszyscy mieszkamy na tej planecie, nie tylko piękno, które widzimy przez okna. And I think what happens is you go from looking at Earth, looking for places that are familiar to you, and where you consider those particular places to be home, and very quickly realizing that Earth, that the whole planet is your home. Bo najpierw się patrzy na miejsca znajome, na miejsce, gdzie jest nasz dom tutaj na tej ziemi, a potem zaczynamy coraz bardziej zdawać sobie sprawę z tego, że cała planeta, cała ta ziemia jest naszym domem. And you go to this place, you know, I considered when I was there the most separated I would ever be from Earth. But I felt more connected to everything and everyone I saw down on the planet from that vantage point than I ever had, you know, right down in the middle of it. Tak sobie wyobrażałem, że będę bardzo oddzielony od planety po udaniu się w przestrzeń. Natomiast okazało się, że paradoksalnie wręcz przeciwnie. Ja właśnie byłam bardziej połączona z tego punktu, z którego spoglądałem na Ziemię, z całą Ziemią, niż kiedykolwiek będąc na niej. And I think in the end, so just to try to simplify, the three lessons I came away from, you know, you go to space to do all these complex things, and I really felt like I came back to Earth as a result of it. Więc żeby uprościć, wyleciałam z Ziemi, a wróciłam na Ziemię naprawdę jakoś z nią połączoną. And the simplest way I can think to express it is through three simple things. One, we live on a planet. Można by to wyrazić trzema właściwie bardzo prostymi zdaniami. Po pierwsze, że wszyscy należymy do tej planety. We're all Earthlings. Wszyscy jesteśmy Ziemianami. And the only border that matters is that thin blue line of atmosphere that protects us all. A jedyna tutaj granica to jest właśnie ta cienka linia, gdzie kończy się atmosfera ziemska, która nas chroni w pewnym sensie. Za naszymi plecami pokazujemy Twoje obrazy i zdjęcia. Ty malujesz w kosmosie, czy zapamiętujesz obrazy z kosmosu i malujesz je na Ziemi? Well, in space, of course, I had the opportunity to paint with watercolors when I was in space. Jak byłam w przestrzeni kosmicznej, to miałam tę możliwość i malowałam farbkami wodnymi. And I took the watercolor kit with me because it's something I enjoy doing on Earth, and I knew I would have some of that free time. And I thought, wow, you know, I could paint while I'm there. Wzięłam ze sobą ten zestaw farb do malowania, ponieważ jest to coś, co lubię robić na Ziemi. Pomyślałam, że będę miał jakiś czas, więc spróbuję robić to również tam. And I really didn't think about how I would paint there, you know, beyond I'm just going to do it. Like many things in space, and I say that, you know, when you're floating, things become challenging in different ways than they are here on Earth. No ale trzeba też się zastanowić, jak to wszystko będzie wyglądało w tej przestrzeni kosmicznej, ponieważ tam się człowiek bez przerwy wisi w powietrzu, ponieważ nie ma ciążenia, więc pewne rzeczy proste okazuje się robimy zupełnie inaczej. Również z tym malowaniem to tak wygląda. So no, you can't sit at the window and paint what you see out the window, nie można siedzieć przy oknie i malować to, co się widzi przez okno. Because at 5 miles a second, what you wanted to paint will be gone before you can get your brush to the paper. Ponieważ sama stacja się porusza z prędkością 5 mil na sekundę, więc zanim się dotknie pędzlem miejsca, gdzie chcemy malować, tam to już zniknie. Poza tym farba może odlecieć. And the paint itself does float. So, you know, you're not dipping your brush into a cup of water because there's no cup of water. We would, or I did, we had these drink bags with a straw at the end, and so I would just squirt out this tiny little ball of water and then touch the brush to that ball of water. Zupełnie inna technika malowania. To nie jest tak, że stoi nam kubek z wodą i sobie zanurzymy i potem z farbki skorzystamy, ponieważ nie ma tego kubka z wodą. Trzeba było korzystać z torebki, w której mamy wodę do picia ze słomką. Ja starałem się wyciskać troszeczkę tej wody i tą wodą potem ruszać farbkę.
And it was really cool because I expected to see the water mix with the brush, with the bristles like it does here on Earth, and it didn't. The ball of water just floated around the end of the brush. No i to też wyglądało inaczej, ponieważ nie tak jak na Ziemi, że tam ta woda nam się rozprowadzi na poszczególnych częściach tego pędzelka. Ona po prostu jako taka kuleczka się zawiesiła na tym pędzelku. And it was neat because it was like the water was attracted to the brush, and then when I got the brush with the floating ball of water near the paper, it's like the paper wanted to suck up the water. The color that I was mixing it in wanted to suck the water from the brush and then kind of back. So painting really wasn't about putting the brush on the paper, it was about dragging that colored ball of water along the paper. Tutaj mieliśmy właśnie reakcje ciążenia, jakie zachodziły między tą kuleczką. Jak tą kuleczkę zbliżaliśmy do farby, to znowu farba przyciągała tę kuleczkę, potem już zabarwiona kuleczka, próbowaliśmy ją rozprowadzić na kartce papieru i to zupełnie inaczej teraz wyglądało. Po prostu ciągnęliśmy tą kulkę wody po papierze. But it was really, it was really great because I went there thinking, oh, I'll paint in space and it'll be about painting in space. But I wish I would have, I think I told you this earlier, I wish I would have videotaped the whole thing. Because the whole process of painting in space could have been a really nice way to explain what it was like to be in space, to have to be organized. You can't just let your brush go or it's gonna float away. You can't shake the water around on the end of the brush or it's going to make a big mess, and just the way things are different. Water is not in a cup, it's in a sphere, and all of those things are what it's like to live there too. Szkoda w sumie, że tego nie sfilmowałam, bo jakbym to sfilmowała i pokazała, to ten proces malowania w przestrzeni pokazałby, jak naprawdę się żyje w tej przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma ciążenia. Się okazuje, że właśnie trzeba zupełnie inaczej te ruchy planować. Nie ma tej wody w kubku, nie można potrząsnąć pędzlem, bo to w tym momencie spowodowałoby się, że się nam ta kuleczka wody oderwie od pędzla, także tutaj zupełnie inaczej trzeba było o tym wszystkim myśleć. I co namalowałaś w kosmosie? So I painted, it's coming up there at some point probably, this little small chain of islands on the northern coast of Venezuela called Las Rocas, which when I remember looking out the window, it looked like somebody had already taken a big brush and painted a wave on the ocean. Namalowałem takie wysepki, cały taki łańcuch wysepek na północ od wybrzeża Wenezueli. To się powinno tam za jakiś czas pojawić na tych obrazkach, które są pokazane, które zresztą wyglądały już tak, jakby ktoś pociągnął i namalował taką falę na oceanie. Byłaś w kosmosie, widziałaś Ziemię z oddali, a równocześnie mówisz, że właśnie tam w oddali poczułaś z tą Ziemią dużo większą jakąś taką łączność niż wtedy, kiedy tu stąpasz po gruncie. Jakie jest Twoje zdanie? Gdzie jest przyszłość człowieka? Tu na Ziemi? W kosmosie? Czy może pod wodą? Bo jako jedna z nielicznych osób dosyć długi okres czasu spędziłaś pod wodą w czasie misji, nie wiem, podwodnej. I think it's all of those places. Wszystkie te miejsca. And I think that while I felt more connected to this planet and the people and the life on it than I did when I was down here, there's not a day goes by now that I don't feel that connection as a result of the experience I had. Kiedy już raz poczułam w tej przestrzeni kosmicznej mocną i bliską łączność z Ziemią, to do tej pory ta łączność z Ziemią codziennie jest przeze mnie odczuwana, jak wcześniej tego nie było. And I don't think you have to go to space to feel that way. Niekoniecznie trzeba polecieć w przestrzeń, żeby to odczuć. I think that, I feel responsible for, obligated, committed to sharing the experience that I had in a way, hopefully, and I think art is a good way to do this, to communicate with different audiences about the spaceflight experience, but to encourage people to think about those three things, that we live on a planet, we're all Earthlings, and, the idea of that thin blue line. Jestem odpowiedzialna za to, żeby się dzielić tym doświadczeniem, jakie miałam okazję przeżyć
przestrzeni kosmicznej, ale również tutaj sztuka jest na pewno dobrym pomocnym narzędziem, żeby mówić o tym, że mieszkamy wszyscy na Ziemi, jesteśmy z tą Ziemią związani i jesteśmy oddzieleni od reszty wszechświata tą cienką niebieską linią. Bardzo Ci dziękuję.